Jak to jest, że niektórzy lekarze, do których chodzimy przez lata, nie widzą nic, po czym ta pacjentka, ta sama, na przykład ja, idzie potem do lekarza, który specjalizuje się w badaniu USG endometriozy i jakby lista tego, co w tym brzuchu jest, się nie kończy. Parę godzin bólu w pierwszym dniu miesiączki można uznać za jakiś zakres normy, ale to jest z reguły kilka godzin. To tyle można uznać za normę. Ale jeżeli pojawia się ból ciągły, czyli jeżeli boli przez cały miesiąc, to nie jest normalne. Ja się o endometriozie dowiedziałam, jak miałam 28 lat, na miesiąc przed ślubem. W przypadkowym badaniu USG lekarka po prostu powiedziała, że mam torbiele na jajnikach, że one są endometrialne. Pytanie, czy chcę dzieci. Jeżeli na przykład tutaj znalazłoby się teraz 10 kobiet, które mają problem niepłodności, to możemy z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że 4 lub 5 ma endometriozę. Chodzą słuchy, że taka twoja uroda. Dlaczego takie słowa nie powinny padać z ust lekarzy? Nazywam się Magda Łucjan, jestem dziennikarką informacyjną Faktów TVN i TVN24, a także jestem pacjentką, która choruje na endometriozę. Maciej Piszkiewicz, jestem lekarzem, ginekologiem, położnikiem, ginekologiem, onkologiem. Pracuję w warszawskim szpitalu Medicover. No właśnie, panie doktorze, to może zaczniemy od tytułu tego podcastu. Dlaczego takie słowa nie powinny padać z ust lekarzy i dlaczego padają? Słowa taka twoja uroda, taka pani uroda, gdy kobieta przychodzi do lekarza z bólem. Ja sama usłyszałam takie słowa niestety wielokrotnie. Ból przewlekły, ból paraliżujący, ból uniemożliwiający pracę, ból uniemożliwiający współżycie, ból uniemożliwiający zaplanowanie sobie życia czy prywatnego, czy zawodowego. To nie jest uroda, to jest problem. To jest coś, z czym musimy sobie poradzić i to nie my oceniamy a priori, czy ból pacjentce przeszkadza, czy nie. My mamy coś z tym zrobić, my mamy ten problem rozwiązać, a w każdym razie pomóc w jego rozpoznaniu, a nie oceniać, czy pacjentka jest dotknięta bólem, czy nie. My to musimy przyjąć jako fakt. Jest coś bezczelnego w tych słowach, mam takie poczucie, właśnie ze względu na to, co pan powiedział, że jakby lekarze podciągają wielkie cierpienie kobiety do urody, czyli czegoś pozytywnego. To jest abstrakcyjne, ale rzeczywiście kobiety bardzo często słyszą te słowa, że taka jest ich uroda i w zasadzie wychodzą z gabinetów lekarskich często przez wiele, wiele lat bez żadnej nadziei, bez żadnej diagnozy, bez żadnej perspektywy i wręcz z takim przekonaniem, że może one to sobie wymyślają. Długo chyba kobiety czekają na diagnozę endometriozy. No teraz sytuacja się troszkę poprawiła, dlatego że temat, można powiedzieć, stał się bardziej, brzydkie słowo, medialny, ale rzeczywiście więcej się o tym mówi, więcej jest informacji zarówno po stronie medycznej, jak i po stronie takiej popularno-naukowej. Więc teraz można zakładać, że z czasem ten czas do rozpoznania będzie krótszy. Ale biorąc pod uwagę statystykę, biorąc pod uwagę literaturę, no to można powiedzieć, że średni czas od wystąpienia pierwszych objawów u danej kobiety do rozpoznania, do postawienia rozpoznania, czyli takiej kropki nad i, to jest nawet 8 lat. I to nie jest problem polski, to jest problem ogólnoświatowy. Więc nie można mówić, że u nas jest źle, gdzie indziej jest dobrze. Natomiast faktycznie pacjentki bardzo często czekają długo, latami na odpowiedź, co wynika z faktu, że odwiedzają kolejnych specjalistów, którzy nie dostrzegają tej choroby, mierzą się tylko z objawem, jakim jest ból, ale nie tylko ból, bo ból to jest tylko jeden z elementów choroby. Nie mogąc odpowiedzieć na pytanie, skąd ten ból się bierze, bo nie mają możliwości pokazania sami sobie, gdzie ta choroba się znajduje, w jaki sposób ona wpływa na funkcjonowanie kobiety, w pewnym sensie rozkładają ręce i stąd się bierze takie stwierdzenie, odwracając to, odchodząc od urody, ten typ tak ma, tak pani ma, miesiączka musi boleć, no i potem się pojawiają jeszcze kolejne propozycje, kolejne stwierdzenia, jak pani zajdzie w ciążę, to pani przejdzie, pani mama też tak miała i tak dalej, i tak dalej. To są też hasła, które nie powinny padać, ale one wynikają w pewnym sensie z bezradności, myślę, diagnostycznej. Tak. I niewiedzy chyba. Te wszystkie słowa, które pan mówi, mam poczucie, że wiele
kobiet chorujących na endometriozę wyczerpało nawet wszystkie te komentarze. Ja sama usłyszałam wiele z nich i to, że jak zajdę w ciążę, to w zasadzie problem endometriozy zniknie, gdy już miałam tę diagnozę, ale zanim ją miałam i właśnie chodziłam do lekarza z bólem, a też dla młodej dziewczyny to często jest bardzo problematyczne powiedzieć, gdzie ten ból jest, bo to nie jest tylko ból macicy czy podbrzusza. Ten ból lokalizuje się w różnych miejscach i w różnych sytuacjach, na przykład podczas wypróżniania się, podczas oddawania moczu. I pamiętam, że właśnie ja poszłam do lekarza z takim problemem i rada, którą usłyszałam od lekarki, to dzisiaj po prostu mnie szokuje, bo ja bardzo wyszłam ze swojej strefy komfortu, opowiadając o tym. I ona powiedziała, że no skoro tak mnie boli, no to może po prostu bym sobie poleżała te pierwsze 2 dni, 3 dni, miesiączki i tyle. I w zasadzie to była jej rada. I prawdę mówiąc, ja potem już aż tak się nie odważyłam i rzeczywiście przyjęłam, że to musi boleć. I ja tak funkcjonowałam i pewnie jak wiele kobiet, zresztą znam bardzo wiele kobiet chorych na endometriozę i ze względu na reportaż, który realizowałyśmy z Kasią Górniak i potem jakby w toku pracy poznałam wiele kobiet chorujących na endometriozę, to są ich doświadczenia. W sensie one w pewnym momencie życia przyjęły do głowy, że to boli. Więc one dopasowywały życie pod ten ból. Dla niektórych ten ból był tak gigantyczny, że je zwalał z nóg, więc one musiały się wyłączyć z życia na kilka dni, 3 albo nawet 7 dni w każdym miesiącu, a potem nawet, jak pan może potwierdzić, prawda, cały miesiąc może kobietę boleć, bo każda rzecz może... Ta choroba jest bardzo wielopostaciowa i też to, co pacjentki dobrze było, żeby wiedziały. Ja to powtarzam praktycznie każdej pacjentce, która do mnie przychodzi na konsultację. To jest choroba, w której obowiązuje jedna zasada, brak zasad. Na co się to przekłada? Na to się przekłada chociażby na to, że nie ma tak naprawdę, oczywiście w wielu sytuacjach tak, ale jakby nie można założyć, że coś jest na pewno, a czegoś na pewno nie ma. Co to oznacza? To oznacza, że jak przychodzi pacjentka z nasilonym zespołem bólowym, która nie może chodzić, przychodzi o kuli, to nie oznacza automatycznie, że ma ciężką chorobę. I z drugiej strony, jak przychodzi pacjentka, która nie ma jakichś szczególnych objawów, to nie oznacza, że jest zdrowa. Bo mamy pacjentki, które właśnie mają bardzo nasilone objawy, a niewiele choroby widocznej czy badalnej. Z drugiej strony są pacjentki, które przychodzą z minimalnymi objawami. Miałem ostatnio taką pacjentkę, która przyszła, bo siostra jej powiedziała, żeby jednak przyszła, bo sama ma endometriozę, idź się przebadaj. Przyszła. Pacjentka mówi, mnie nic nie boli. No pierwszego dnia miesiączki, 2-3 godziny mnie poboli brzuch. Weźmie lek przeciwbólowy, rozkurczowy, dolegliwości ustępują, a w badaniu okazuje się, że pacjentka ma guza w jelicie i marską nerkę. Czyli ma już narządowe, uszkodzenia narządowe niezwiązane z samym narządem rodnym. Dlatego w tej chorobie nie można powiedzieć, że tak ma być i należy się do tego przyzwyczaić, tylko trzeba po prostu tę diagnostykę doprowadzić do końca. Może powiedzmy w takim razie, bo dla niektórych nadal, chociaż rzeczywiście znacznie więcej się mówi o endometriozie, nadal to hasło brzmi jak wielka zagadka. Wiele osób nie ma pojęcia, może całe szczęście, co to jest. Endometrioza ma swoje źródło w macicy, bo błona wyścielająca macicę wychodzi poza nią i zaczyna naciekać, atakować, rosnąć w innych miejscach. Ale właśnie, o czym teraz pan już wspomniał, ona może zaatakować bardzo wiele narządów, znacznie wykraczających poza układ rozrodczy, macicę, jajniki, jajowody. Dokąd może dojść ta endometrioza? Gdzie może wejść? Co może robić z wnętrznościami kobiety? Teoretycznie może zrobić wszystko. Znaczy tak, jeżeli chodzi o przyczynę endometriozy, to teorii jest bardzo wiele. Teoria, o której pani wspomniała, czyli ta teoria, że fragmenty błony śluzowej poprzez jajowody trafiają do jamy brzusznej i w ten sposób powstają ogniska endometriozy, to jest jedna z teorii, jedna ze starszych teorii. Ona na pewno ma u części pacjentek zastosowanie, natomiast tych teorii jest bardzo wiele i my nie mamy tak naprawdę jednej teorii, która jest w stanie wytłumaczyć każdy przypadek endometriozy. Skąd się to bierze? Dokładnie, bo gdybyśmy znali przyczynę, gdybyśmy wiedzieli, to jest to, konkretnie to, mielibyśmy jakąś podstawę do opracowania postępowania przyczynowego, leczenia przyczynowego, a takiego nie mamy. I powodów może być wiele. Z tego, co czytam teraz, najnowsze badania naukowców mówią także o tym, że to może być bakteria, która się dostała do macicy i powodować to, że właśnie wtedy ta endometrioza jest agresywniejsza i
i się rozrasta. Są takie teorie. Teoria toksyczna, teoria transplantacyjna, teoria genetyczna. Podłoże genetyczne na pewno istnieje. Są teorie dotyczące, najnowsze teorie dotyczące mutacji w zestawie genów HOXA9, ale to są takie szczegóły już po prostu molekularne. Ale Skutek jest ten sam, niestety. Nas interesuje przede wszystkim skutek, to z czym pacjentka do nas przychodzi. Oczywiście najczęściej choroba dotyczy narządu rodnego, ale dotyczy też narządów sąsiednich, układu moczowego, przewodu pokarmowego, może dotyczyć narządów odleglejszych. Może dotyczyć... Czyli jeszcze powiedzmy, chodzi o pęcherz i jelita, rzeczy, które... Pęcherz, moczowody, jelito, tak, przepona, nadal w obrębie jamy brzusznej. Natomiast są rzadkie na szczęście, ale są opisywane przypadki ognisk odległych. Sam miałem pacjentki ze zmianami na przykład w mięśniu naramiennym, czy nawet w oczodole. Więc ta choroba ma zdolność, na szczęście nie jest to rzecz powszechna, ale ma zdolność przenoszenia się w obrębie organizmu. Są dowody na przenoszenie się choroby drogą chłonną, drogą krwionośną. Natomiast tak jak już wcześniej wspomniałem, na szczęście to nie jest rzecz powszechna, to nie jest rzecz częsta. Ale nie zmienia to faktu, że jeżeli występują nietypowe objawy, tak jak chociażby ból barku w okresie okołomiesiączkowym, to trzeba się zainteresować, czy nie mamy choroby obejmującej chociażby przeponę. Myślę, że takie pacjentki są najbiedniejsze, gdy ta choroba wkracza w zupełnie inne przestrzenie, ponieważ dojście do diagnozy, że boli mnie ramię co miesiąc, w ogóle jakby połączenie tych kropek samemu, że to się dzieje co miesiąc, akurat gdy mam miesiączkę, no jednak kobiety mając miesiączkę przez całe życie nie interpretują wszystkiego przez jej pryzmat. Też jest endometrioza w płucach i te kobiety, niektóre z nich mają zamiast albo równolegle z miesiączką odmę. Tak. Czyli się duszą po prostu, tak? I też źródłem jest endometrioza. One jeżdżą bardzo często na ostry dyżur, mają te płuca naprawiane, ale jakby nikt nie łączy tych kropek. Znam jedną kobietę, która na diagnozę endometriozy płucnej czekała lata, kilkanaście lat. Co więcej, jej jeszcze pękła przepona przez to, że ta endometrioza była na przeponie i tak długo stanem zapalnym niszczyła przeponę, że ta podczas porodu pękła, a wtedy przestrzeń zrobiła się wolna jeszcze wyżej i właśnie to wlazło jej na płuca. W zasadzie można powiedzieć, że ta endometrioza może być wszędzie. Tak, no można tak powiedzieć. Jest to może pewne uproszczenie, ale na szczęście te najbardziej zaawansowane przypadki właśnie z endometriozą poza jamą brzuszną na szczęście nie są częste. Natomiast tym bardziej wymagają wnikliwego zajęcia się jakby tematem, no bo nie można pacjentki zostawić tak naprawdę z niczym. No, tak zwane odmy katamenialne, czyli odmy związane z miesiączką, rzeczywiście się zdarzają. Ja sam mam kilka takich pacjentek. Ich leczenie jest bardzo trudne. No, to wymaga diagnostyki, zaawansowanej diagnostyki obrazowej. Najczęściej stosowaną metodą jest rezonans magnetyczny, ale też to badanie metodą rezonansu magnetycznego musi być zrobione w odpowiednim protokole, musi być zrobione przez dobrze wyszkolonego technika na odpowiednim sprzęcie i co więcej, musi ten obraz następnie zostać zinterpretowany przez radiologa, który ma też o tym pojęcie, który się na tym zna. Tak samo jak wśród nas ginekologów, tak samo wśród radiologów są ludzie, którzy się specjalizują w jakimś konkretnym obszarze patologii, tak? I jeżeli chodzi o endometriozę, wielu radiologów nie ma, którzy naprawdę się na tym znają. Panie doktorze, bo właśnie to jest pytanie, które ja sobie zadaję osobiście przez lata, a znając historię pacjentek tym bardziej. Jak to jest, że niektórzy lekarze, do których chodzimy przez lata, no regularnie badająca się kobieta ma regularnie robione badanie USG i ci lekarze nie widzą nic. Po czym ta pacjentka, ta sama, na przykład ja, idzie potem do lekarza, który specjalizuje się w badaniu USG endometriozy i jakby lista tego, co w tym brzuchu jest, się nie kończy. Jak to jest możliwe, że jeden lekarz nie widzi nic i mówi, że jest pani zdrowa, a drugi mówi na przykład, że ma pani wielkiego guza na jelicie. Można tego nie zobaczyć? To jest trudny temat. Wiem, że zadaję niewygodne pytanie, ale po prostu ja zachodzę w głowę. Ono nie jest niewygodne. To obnaża podstawowy problem, jaki mamy my w sensie jako środowisko lekarskie na całym świecie. Problem jest na poziomie wyszkolenia. Dlatego, że to nie jest tak, że tego nie widać. No bo jeżeli pacjentka jest w poniedziałek u jednego lekarza, który nie widzi, a w piątek u drugiego lekarza, który widzi zmianę, która ma 3 cm, no to ona w tydzień nie urosła.
No nie ma takiej możliwości. Natomiast problem jest na poziomie tak naprawdę szkolenia, bo jest trochę tak w życiu, że jak się uczymy czegoś, jak ktoś nam czegoś nie pokaże, to my sami możemy tego nie znaleźć. I oczywiście trochę jest inna sytuacja, kiedy 15 lat temu czy więcej przecieraliśmy te szlaki, tak? Kiedy zaczynaliśmy się bardziej wnikliwie zajmować pacjentkami z endometriozą, zaczynaliśmy szukać. Widzieliśmy, co się dzieje w brzuchu w laparoskopii, często się nie spodziewając tego, co znajdziemy. Potem badaliśmy taką pacjentkę kolejny raz, oglądaliśmy kolejny raz w USG. W ten sposób powstały protokoły badania endometriozy, protokół IDEA chociażby, tak? Ale to wynika z doświadczenia. Natomiast teraz, kiedy już mamy pewne narzędzia, protokół IDEA, kiedy mamy ludzi, którzy się na tym znają, którzy są w stanie to robić, którzy prowadzą szkolenia, no my prowadzimy takie szkolenia, już 9 edycji za nami, przeszkolonych prawie 160 doktorów, tak? Więc my pokazujemy, jak te rzeczy znaleźć. One są do znalezienia, tylko ktoś musi nas troszkę poprowadzić za rękę. No jeżeli ktoś kończy specjalizację i nie miał okazji spotkać się z osobą, która te rzeczy widzi, która się na tym zna i która jest w stanie powiedzieć, zobacz, tu na ekranie widzisz to i to jest to, to on sam nie będzie w stanie jakby a priori wymyślić, że to jest na pewno musi go ktoś to. tego nauczyć. Trochę tak. Jakby poza tym, że we mnie jest tak już prywatnie bardzo wielka niezgoda na to, że jest aż tak gigantyczna dysproporcja w wiedzy, doświadczeniu, to też przyznaję i przyjmuję to, że nie każdy lekarz musi się na wszystkim znać, ale rzeczywiście system powinien być skonstruowany w taki sposób, że lekarz, który wie, że to jest poważna choroba, a jest, która dotyka bardzo dużej liczby kobiet, która może mieć opłakane skutki i dotyczące niepłodności, co jak wiemy dla bardzo wielu kobiet jest bardzo ważnym aspektem, i bardzo fatalne skutki zdrowotne właśnie dotyczące i układu pokarmowego i każdych innych, które wymieniliśmy, no to jakby bardzo mnie zasmuca fakt, że nie rozumieją powagi sytuacji na tyle, by jednak powiedzieć tej pacjentce, proszę iść do specjalisty od endometriozy. Tak? Ale to się zmienia. To dobrze. Dobrze, że coś pozytywnego padnie w tej rozmowie. To się zmienia i na przykład jak trafia do mnie pacjentka, która mówi, że skierował ją do mnie, czy skierował ją do specjalisty od endometriozy lekarz, który mówi, że no, on nie widzi przyczyny problemu, ale niech poszuka jeszcze w tym zakresie. Ja mam dla tych kolegów najwyższy szacunek. Tak. Dlatego, że to są ludzie, którzy mają świadomość swojego ograniczenia w tym zakresie i się do tego przyznają. I ja takiej pacjentce mówię, proszę pani, to jest doktor, którego trzeba się trzymać, bo to jest dobry doktor. To jest uczciwy doktor, który naprawdę uczciwie powiedział pani, jak wygląda sytuacja. I taka pacjentka odwiedza 1-2 lekarzy, trafia do specjalisty. Czas się skraca. Ale to jest niesamowite, że ci lekarze, nie wiem, czy to jest ta specjalizacja, która jest taka problematyczna, bo przecież w innych specjalizacjach, jak jest podejrzenie nowotworu, powiedzmy, no to lekarze nie mają już takiej chęci, by się mądrzyć w temacie, w którym się nie znają, tak? A tutaj jednak bardzo często boją się odesłać do specjalisty. Jakby, nie wiem, nie respektowali tego, że to jest poważna choroba. Myślę, że tutaj ma sporo do rzeczy też to, że to dotyczy kobiet niestety i tego, jak społecznie jest odbierany ból kobiet i objawy kobiet. Po emisji reportażu Taka Twoja uroda odezwała się do nas kobieta, która też przez lata chodziła po lekarzach z bólem, nikt jej nie mówił, co jej jest i nikt jej nie wierzył w ten ból. I dopiero gdy poszła do lekarza ginekologa ze swoim mężem i ten mąż powiedział, tak panie doktorze, ją boli i ja to widzę, to wtedy ten doktor potraktował ją poważnie. Myślę, że tu komentarz jest niepotrzebny i to pokazuje... Myślę, że niepotrzebny. Dzieje. To znaczy w tym sensie, że wszyscy wiemy, że to troszkę tak jest. Natomiast na pewno też wiele takiego przeciągnięcia w tej diagnostyce powoduje hasło, jak pani w ciąży i urodzi, to przejdzie, tak? Bo to daje pewną nadzieję na to, że coś się wydarzy, co zmieni sytuację. No ale się nie wydarza. Wspomniała pani o niepłodności. Niepłodność jest problemem i statystyka tutaj jest nieubłagana. Jeżeli na przykład tutaj znalazłoby się teraz 10 kobiet, które mają problem niepłodności, to możemy z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że 4 lub 5 ma endometriozę. To jest taka skala problemu. Czyli można powiedzieć, że to jest główny powód niepłodności kobiet, bo te pozostałych 5 to jest jeszcze ileś są jeszcze elementów, prawda? Przyczyny. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz, o której też za każdym razem staram się tę treść przemycić.
Pamiętajmy, że 30-40% niepłodności partnerskiej to jest niepłodność męska. Oczywiście. Więc panowie też się muszą badać. Jeżeli przychodzi para z problemem płodnościowym, to nie oznacza automatycznie, że problem jest po stronie pacjentki. Mężczyzna też się musi zbadać, też musimy wiedzieć, na czym stoimy, bo to nam pozwala na zaplanowanie postępowania, tak? Więc to jest jakby dodatkowy aspekt, ale mówię, endometrioza to nie jest tylko ból, czy tylko niepłodność. To jest wszystko to, co się z tym wiąże. To jest wykluczenie społeczne, to jest wykluczenie zawodowe. Historia pacjentki, którą operowałem kilka lat temu, która do momentu operacji nie była w stanie znaleźć pracy, dlatego że ona 6-7 dni w miesiącu leżała nieprzytomna w domu z powodu bólu. To była przed miesiączka i ona nie była w stanie utrzymać pracy dłużej jak miesiąc. Po prostu ją zwalniano, no bo na co komu pracownik, który nie jest w stanie pracować, tak? I to są problemy, które wydaje się czasami są niedoceniane w tej całym kontekście endometriozy. Praca to jedno, ale do tego jeszcze dochodzi Wszystko. Taki odbiór bliskich ludzi, znajomych, bliższych, dalszych, rodziny z czasem. Zdarzają się kobiety, którym rodzice nie wierzą, partnerzy odchodzą, bo mówią, że ty się lecz na głowę, dziewczyno, bo ci nic nie jest, tak? Tyle lekarzy ci powiedziało, że nic ci nie jest, to dlaczego ty znowu leżysz jak kłoda i jakby psujesz mi tutaj dobre samopoczucie, tak? Znam taką kobietę niestety, która właśnie tego doświadczyła, że przez to, że jakby walka o tę diagnozę, szukanie tego, co jej jest, trwała tak strasznie długo, no i to też, że jej stan się nie tylko nie poprawiał, ale w zasadzie pogarszał i ten ból się nasilał, był coraz częstszy, coraz dłuższy, coraz silniejszy, to właśnie to wykluczenie społeczne obejmowało bardzo wiele elementów. Ale jeszcze pan powiedział o tej ciąży. No właśnie, że pada ten komentarz. Zajdziesz w ciążę, to objawy miną. No rzeczywiście, jak nie będzie miesiączki przez 9 miesięcy, to na chwilę być może trochę objawy miną. Ale to jest mit, prawda? W sensie nie miną objawy po ciąży. To jest mit i mitem jest, bardzo dużym mitem jest to, że ciąża leczy endometriozę. W ciąży endometrioza przestaje być histopatologicznie endometriozą, bo ulega takiej samej przemianie, jakiej ulega błona śluzowa w macicy. To jest tak zwana przemiana doczesnowa. I doczesna nie jest tkanką, która boli, ale kończy się ciąża, kończy się karmienie piersią, mijają 2-3 cykle z pulsacyjnym wydzieleniem estrogenu, czyli z owulacją, mamy nawrót problemu. Powiem więcej, pacjentki, które zaszły w ciążę, w czasie ciąży karmienia piersią nie miały dolegliwości, mówią, że po ciąży jest gorzej. Prawda jest taka, że nie jest gorzej, tylko że one miały przerwę rok, 1,5, 2 lata bez bólu. One się odzwyczaiły od tego bólu, zapomniały, jak bardzo to im przeszkadzało i mają wrażenie, że jest gorzej niż było wcześniej. Muszę powiedzieć z własnego doświadczenia, a mam w domu 1,5-roczne dziecko, więc to jeszcze w pamięci jest wszystko świeże, że ja też bym powiedziała, że na początku po ciąży i po skończeniu karmienia było gorzej. I chyba dość obiektywnie bym powiedziała jednak, że było gorzej. Nie, że mi się wydawało. Przez 2-3 cykle ból był bardzo, bardzo silny. Na tyle silny, że przerażona dzwoniłam do lekarza, czy tak już będzie. Na szczęście akurat ja przeszłam specjalistyczną operację i ta endometrioza póki co jest wyciszona i nie atakuje mnie i nie rozwija się, więc jakby wróciłam do tego dobrego trybu, ale dużo rozmawiamy właśnie, jak wygląda droga pacjentek, więc może wyjdę trochę ze strefy komfortu i opowiem, jak wyglądała moja droga. Ponieważ ja się o endometriozie dowiedziałam, jak miałam 28 lat, na miesiąc przed ślubem. W przypadkowym badaniu USG, na szczęście dość regularnie się badałam, chociaż jak widać nie ustrzegło mnie to przed późną diagnozą. Lekarka po prostu powiedziała, że mam torbielę na jajnikach, czyli to jest ta rzecz, która już większość lekarzy robiących USG dostrzega i wtedy ta diagnoza pada. I właśnie taki był mój przypadek, że mam torbiele, że one są endometrialne. Pytanie, czy chcę dzieci. Ja powiedziałam, że chciałabym mieć dzieci. Ona powiedziała, no to trzeba się szybko starać, jak się nie uda, operacja. I w zasadzie tam postawiła kropkę. Pamiętam, że ja wyszłam z tego gabinetu przerażona, zapłakana i pozostawiona sama sobie, bo nie wiedziałam, co mam z tym zrobić i pewnie przez to potem jeszcze wydarzyło się sporo złych rzeczy po drodze. Natomiast na endometriozę choruję od pierwszej miesiączki. Więc diagnozę usłyszałam po 16 latach. I to nie dziwi. No właśnie. Ale to, co cieszy, to, że zgłaszają się
młode pacjentki. Dziewczyny, które mają 18, 20 lat, 22, 23 lata. I już wiedzą. Zaczynają się zgłaszać pacjentki, które mają objawy, które nie dają sobie wmówić, jesteś za młoda, żeby być chora, wymyślasz sobie, to niemożliwe, żebyś miała chorobę, w związku z czym jesteśmy w stanie wyłapać te pacjentki na o wiele wcześniejszym etapie choroby. I to nam daje możliwość jednak wdrożenia działań, chociażby postępowania hormonalnego, o którym wiemy, że spowalnia proces chorobowy. Nie zatrzyma, nie wycofa zmian, nie spowoduje, że wyleczymy chorobę, bo tego nie jesteśmy w stanie zrobić. Ale na przykład stworzy przestrzeń na ciążę, prawda? Która przez tak późną chociażby. diagnozę potem jest super trudna. Ja walczyłam o dziecko 3 lata i przeszłam w tym czasie naprawdę bardzo wiele wizyt w szpitalach, wiele super kryzysowych momentów, 2 operacje, druga na szczęście specjalistyczna, pierwsza niestety niespecjalistyczna i która zrobiła wiele złego i wiele zniszczyła w tym brzuchu w finale i spowodowała, że ta endometrioza uderzyła jeszcze mocniej. To znaczy najsilniejsze objawy, najgorsze doświadczenia, przeżycia miałam po pierwszej niespecjalistycznej operacji i potem, gdy już lekarz, który mnie operował, zajrzał do brzucha w tej drugiej, powiedział, że jest ogromnie dużo świeżych zmian endometrialnych, co znaczy właśnie, że ona uderzyła Choroba agresywnie. jest aktywna po prostu, tak. Znaczy problem jest taki, niestety i znowu, to nie jest tylko problem polski, to jest problem ogólnoświatowy. Najczęściej operacja endometriozy polega na tym, że wyłuszczane są torbiele, czasami tylko opróżniane, z czym się czasami spotykam na szczęście coraz rzadziej. Natomiast gro choroby, choroba głęboka, choroba właśnie czy w przewodzie pokarmowym, czy w układzie moczowym, czy choroba głęboka po prostu w miednicy, jest pozostawiana albo te ogniska są koagulowane, czyli próbujemy zastosować energię termiczną po to, żeby te ogniska zniszczyć. Tylko właśnie tutaj jest cały problem, bo optymalne postępowanie operacyjne, jeżeli mówimy już o operacji, bo to trzeba jeszcze nad wszystkim się dobrze zastanowić, zanim Właśnie, w ogóle ta podejdziemy. operacja tak? nie powinna być pierwszą rzeczą. Operacja nie jest na pewno pierwszym ruchem. Tak? No Natomiast właśnie. jeżeli już do tego dochodzi, to tylko dokończę myśl, ta operacja powinna być kompletna. Ona powinna być jak najbardziej radykalna w stosunku do choroby i powinna uwzględniać życzenia, plany, okoliczności pacjentki, uwarunkowania jej przyszłe życzenia itd., itd. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jeżeli operacja nie jest kompletna, czyli polega właśnie na przykład na wyłuszczeniu torbieli i koagulacji powierzchownych ognisk endometriozy, one się mogą wydawać powierzchowne. Choroba potrafi sięgać bardzo głęboko. Jeżeli powierzchownie przyłożymy elektrodę, zastosujemy energię i nawet mamy wrażenie, że udało się uszkodzić ognisko, to my nie wiemy, jak ono głęboko wnika tak długo, jak tego nie wypreparujemy, tak długo, jak tego po prostu nie usuniemy. I dlatego techniki wycięciowe, mówiąc kolokwialnie, są tym, co powinno się stosować. Powinno się tę chorobę usuwać, a nie próbować niszczyć, dlatego że jeżeli jej nie zniszczymy kompletnie, co zazwyczaj nie jest możliwe, to na ten, mówiąc kolokwialnie, stan zapalny miejscowy, który powoduje choroba, nakładamy stan zapalny związany z urazem termicznym, z uszkodzeniem tkanki. I często u takich pacjentek po takiej operacji jest gorzej niż było przed operacją. To jest ta możliwa przyczyna. Tak. Bo jak zajrzę, a wiem, co jest w mojej karcie wypisowej ze szpitala, to właśnie wszystko w tej pierwszej operacji było koagulowane. No jest to taki namacalny dowód tego, że tak rzeczywiście jest. Oczywiście nie zawsze, bo znowu są pacjentki i pacjentki. Są pacjentki, które mają chorobę powierzchowną, są takie, które mają chorobę głęboką, są pacjentki, które mają zespół bólowy, są takie, które go nie mają. To postępowanie musi być dopasowane do indywidualnie każdej pacjentki. Tutaj nie ma czegoś takiego jak sztampa, że zawsze robimy to, zawsze robimy tamto. Oczywiście, jeżeli porównamy pacjentki między sobą, to często jest tak, że to postępowanie jest dość podobne, ale to nie oznacza, że to jest sztampa. To jest tak, że my musimy pacjentkę wysłuchać, czego ona oczekuje, jakie są jej plany, jakie są jej życzenia, jakie są jej objawy, jakie są jej plany krótkoterminowe, długoterminowe. Z tymi długoterminowymi zwykle jest dużo gorzej, bo jak pytamy, no dobrze, czy planuje pani ciążę, to przychodzi kobieta, która ma lat 22, dla niej kwestia ciąży jest abstrakcją, tak? No bo ona jest na studiach, ma jakieś plany wyjazdowe, takie, śmakie, owakie, ona będzie chciała poznawać świat. No ciąża może tak, ale za, nie wiem, 8, 10, 15 lat. Tylko że przez te 8, 10, 15 lat choroba może narobić na tyle dużo spustoszenia, że jak ona będzie chciała zachodzić w tę ciążę za te
tych lat kilka, kilkanaście, to może to się okazać po prostu już trudne albo niemożliwe. I dlatego my powinniśmy o tym myśleć troszeczkę za pacjentki, a w każdym razie uświadamiać im to, że one muszą myśleć nie w perspektywie 3 miesięcy, 6 miesięcy, pół roku, tylko w perspektywie właśnie 10-15 lat, żeby sobie zaplanować życie. Myślę, że też ważne jest, żeby właśnie z szacunkiem prowadzić taką rozmowę. I to, o czym pan mówi, jest koniecznością z perspektywy lekarskiej, ale zdarzają się też takie komentarze, że nie wiem, 15-letnia dziewczyna jest u ginekologa i jakby to jest już samo w sobie to jest stresujące dla tak młodej dziewczyny. I ten ginekolog, ona najczęściej jest z mamą wtedy i na przykład mówi do niej, musi pani szybko zajść w ciążę, najlepiej w przeciągu najbliższych kilku lat, bo potem będzie to niemożliwe. No właśnie, pan się uśmiecha, ale to się niestety dzieje. Znaczy to jest absurdalne. Te dziewczyny jakby w ogóle nie rozumieją, o czym ten człowiek do nich mówi, a takie sytuacje się zdarzały wielokrotnie. Mam nadzieję, że dzieją się rzadziej, ale niestety się dzieją. Najczęściej takimi pierwszymi objawami jest no właśnie chyba ból, prawda? I wyjątkowo obfita miesiączka, czego takie dziewczynki w zasadzie nie są w stanie w żaden sposób zinterpretować, bo nie wiedzą, czy to jest normalne, czy nie. Co powinno nas niepokoić, panie doktorze? Jakie pierwsze objawy? I może to też jest informacja dla matek tych dziewczyn. Jaka informacja od naszej córki, która dostała miesiączkę, powinna nas zaniepokoić, byśmy poszły z nią do lekarza? Co nie jest normalne? Czy tak, najczęstszym objawem choroby rzeczywiście jest ból. To jest taki naczelny objaw. Tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, on nie zawsze się pojawia. Tak? Jeżeli chodzi o kwestie dolegliwości bólowych, to tak, parę godzin bólu w pierwszym dniu miesiączki można uznać za jakiś zakres normy. No bo to jest aktywność skurczowa macicy, która stara się wypchnąć z tej macicy złuszczoną błonę śluzową przez nierozszerzony wąski kanał szyjki macicy. To może dawać pewne dolegliwości bólowe, ale to jest z reguły kilka godzin. To tyle można uznać za normę. Ale jeżeli pojawia się ból ciągły, czyli jeżeli boli przez cały miesiąc, to nie jest normalne. Jeżeli pojawia się ból przed miesiączką, oczywiście nie mówimy na godzinę czy dwie przed miesiączką, ale na przykład na tydzień przed miesiączką, to nie jest normalne. To są pytania, które ja pacjentkom zadaję. Tak? Jeżeli ból w czasie miesiączki ciągnie się 3, 4, 5 dni, kiedy miesiączka jest bardzo obfita, to też jest jakaś informacja. Kiedy występuje ból, pomijam kłucia, jakiś dyskomfort w miednicy, ale ostry ból w okresie okołowulacyjnym, czy to ból w miednicy, czy to ból promieniujący do pleców, czy ból promieniujący do kończyn dolnych, bo i takie się zdarzają sytuacje w okresie okołowulacyjnym, czy właśnie w czasie miesiączki. Ból przy wypróżnieniu. To nie jest normalna rzecz, tak? No oczywiście, jeżeli trafi się zaparcie i mamy problem z wypróżnieniem się, no to czasem coś tam może zaboleć. To nie dotyczy tylko kobiet mówimy oczywiście. o systematycznym bólu, który pojawia się co miesiąc. Więc jeżeli mamy na przykład ból przy wypróżnieniach, który jest sprzężony z fazami cyklu, czyli jeżeli ból przy wypróżnieniu pojawia się przed miesiączką, w czasie miesiączki, w czasie owulacji, poza tymi momentami go nie ma. Kiedy pojawiają się krwawienia z odbytu, tak? Kiedy już u kobiet współżyjących, jeżeli mamy dolegliwości bólowe przy współżyciu, jeżeli one są związane czy z fazami cyklu, czy z pozycją. Jeżeli takie objawy w różnych konfiguracjach występują, trzeba się nad tym pochylić, trzeba naprawdę się temu przyjrzeć. Dlatego, że ból przy współżyciu nie jest normalny. Więc ja trochę może żartobliwie, ale czasami rozmawiam z pacjentkami, mówię, że są dwie rzeczy w życiu kobiety, które boleć nie powinny. Jedno to jest współżycie, a drugie to jest badanie ginekologiczne. Jeżeli to sprawia ból, to znaczy, że coś jest nie w porządku, to znaczy, że trzeba drążyć. I to są takich 8 głównych pytań, które zadajemy i te pytania najczęściej wystarczają do tego, żeby mieć w zasadzie 95% pewności, że mamy do czynienia z endometriozą. Tylko wywiad. Takie to tylko proste, rozmowa. co, panie doktorze? A ja 16 lat czekałam. Powiedział pan, że zdarza się, że ten ból promieniuje nawet do kończyn, do nóg. Ja od 17 roku życia byłam diagnozowana narwę kulszową. Oczywiście było to okraszone komentarzami, że to jest niemożliwe, bym w takim młodym wieku miała rwę kulszową, a jakby w moim przypadku było to tak silne, że długie trasy samochodem, nawet siedzenie w kinie czy w teatrze było niemożliwe, bo ból był tak ogromnie silny. I ja 3 lata temu, nawet nie, 2 lata temu, jakby po operacji specjalistycznej pozbyłam się tego bólu, a więc przekonałam się, że ja nie miałam rwy kulszowej, tylko po prostu miałam endometriozę z tyłu za macicą, która ten ból powodowała. A więc byłam diagnozowana przez ortopedów, miałam rezonanse magnetyczne na kręgosłup.
fizjoterapię, wszystko przeszłam. Jakby w zupełnie innej przestrzeni. I to jest też częsty przypadek kobiet chorujących na endometriozę, że one są diagnozowane na zupełnie inne choroby. Na jakie mogą być diagnozowane, które nie są endometriozą? No to już to, co Państwo... Ja jeden wyczerpałam. No, znaczy nie do końca, dlatego że objawów neurologicznych w endometriozie może być bardzo wiele. Choroba sama w sobie, znajdując się w miednicy, ona oczywiście podlega wpływowi estrogenów, ale sama też produkuje różnego rodzaju substancje prozapalne. I te substancje prozapalne mają działanie drażniące. I wiadomo, to już jest udowodnione, że ognisko nawet nie musi być na nerwie, wystarczy, że jest w jego sąsiedztwie. Jeżeli ta odległość między ogniskiem a nerwem jest mniejsza niż 27 mm, tak mówi literatura, to nerw może ulegać podrażnieniu przez sam fakt obecności w sąsiedztwie ogniska endometriozy. Oczywiście zdarzają się sytuacje takie, nazwijmy to dramatyczne, kiedy mamy naciek nerwu kulszowego. Ja sam takie pacjentki miałem. Pacjentka nie mogła chodzić bez leków hormonalnych, nie mogła siedzieć, nie mogła nic w zasadzie robić. Diagnostyka w kierunku właśnie zaburzeń ortopedycznych. Proponowano alloplastykę stawu biodrowego. Zaburzenia neurologiczne, czyli patologia kręgosłupa. Okazało się, że tam nic takiego nie ma. I ostatecznie okazało się, że był to rzeczywiście guz naciekający nerw kulszowy. Ale to był taki rzadki przypadek, kiedy rzeczywiście ten nerw był bezpośrednio dotknięty. Ale choroba może poprzez swoje naciekanie w głębokie struktury miednicy może dotykać, naciekać różne nerwy. Jak chociażby nerw sromowy. Pacjentki, które mają wulwodynię, przewlekły ból sromu. To są pacjentki, u których warto poszukać w kierunku właśnie endometriozy, bo bywa sytuacja taka, że zmiany w obrębie więzadeł krzyżowo-macicznych są na tyle blisko splotów podbrzusznych dolnych, że to może mieć wpływ właśnie na tego typu objawy. Kolejna taka grupa to chyba jelita właśnie. Przewód pokarmowy, dokładnie. Zespół jelita drażliwego. To nie oznacza, że każdy zespół jelita drażliwego, czy każde rozpoznanie SIBO oznacza, że to nie jest SIBO i że to jest endometrioza. Nie, ale warto tę diagnostykę pociągnąć, bo jeżeli objawy jelitowe pojawiają się w sposób sprzężony z fazami cyklu, to coś jest na rzeczy. Tak? Jeżeli jest sytuacja taka, że pacjentka okołomiesiączkowo zaczyna mieć objawy podniedrożnościowe, czyli takie, że cokolwiek zje, ma wymioty, ma ciągłe nudności, nie jest w stanie w czasie miesiączki po prostu jeść, i taką pacjentkę jedną miałem, też szczęśliwą mamę już, no to należy tej choroby rzeczywiście poszukać. Diagnostyka w przewodzie pokarmowym, zwłaszcza w górnym piętrze, wcale nie jest prosta. W jelicie grubym my te zmiany jesteśmy często w stanie zobaczyć w ultrasonografii. Ale niskie niedrożności, czyli niedrożności związane z naciekiem jelita grubego, też nie są częste. Częściej to się zdarza, kiedy dotyczy to końcowego odcinka jelita cienkiego. I tutaj diagnostyka jest trudna, bo rezonans, bo enterografia, robimy już specjalistyczne badania, które dopiero wtedy nam dają informację, że to może być to. Ale pacjentka latami może być leczona właśnie na jelito drażliwe. Kolejna sprawa to jest układ moczowy. Pacjentki skarżące się na bezustanne objawy zapalenia pęcherza moczowego. Robimy badanie ogólne moczu jest prawidłowe, posiew moczy jest prawidłowy, pacjentka ma objawy jak przy zapaleniu pęcherza. To też powinien być sygnał ostrzegawczy, taki, coś się może tutaj dziać. I to wcale nie musi być wielka choroba. Wystarczy, że u takiej pacjentki występują powierzchowne ogniska na pęcherzu, na otrzewnej pęcherzowej. Pęcherz powiększając się naciąga te zmiany. Zaczyna boleć. Po prostu. Pacjentka na przykład chodzi do toalety 30 razy dziennie, bo nie jest w stanie dłużej podtrzymać moczu, bo zaczyna się ból. Albo ma tak bolesne parcie, tak? Wstawanie w nocy do toalety. No, jak ma się wiele lat, wywiad, nie wiem, obniżenia pęcherza, narządu rodnego i tak dalej, różnego rodzaju dysfunkcje związane z wiekiem, no to można wytłumaczyć, że te raz czy dwa razy w nocy, jak wstajemy do toalety, żeby oddać mocz, to może być jakaś norma. Tak samo u mężczyzny, tak? Ale jeżeli przychodzi dziewczyna lat 20, to nie jest normalne, że ona 3 czy 4 razy w nocy wstaje do toalety, bo ją po prostu boli pęcherz. I to nie jest zapalenie pęcherza, to może być endometrioza. To nie oznacza, że jest, ale może być. Dlatego warto tę diagnostykę po prostu pociągnąć, tak? Zastanawiam się, czy już w tym takim pozytywnym scenariuszu, że wiemy, co nam jest, wiemy, że to jest endometrioza i powiedzmy, jesteśmy w rękach dobrego lekarza, który dobrze dobrał leczenie hormonalne i ono jakoś tam działa, albo jesteśmy właśnie po operacji. Czy coś same możemy zrobić jako pacjentki, w jakikolwiek sposób wpływać na to, by choroba się nie rozwijała aż tak szybko? No bo jak wiemy, to jest nieuleczalna choroba, nie pozbędziemy się jej i raczej pewnie zostanie z nami już na zawsze. Ale czy możemy w jakikolwiek sposób ją ograniczać, blokować? Tak, w zasadzie tak. Mówiliśmy trochę o leczeniu hormonalnym, trochę o leczeniu operacyjnym, ale
ogromnym obszarem i to jest właśnie ta część, którą pacjentki mogą same sobie zapewnić. To jest obszar, nazwijmy to, ogólnej higieny życia. To jest obszar dietetyczny, to jest obszar fizjoterapeutyczny, to jest obszar psychologiczny. Ja mogę powiedzieć z doświadczenia takiego swojego, że na przykład stres ma ogromny wpływ na to, jak pacjentka funkcjonuje. Mogę posłużyć się niedawnym przykładem pacjentki, u której krótko po operacji wydarzyła się sytuacja dramatyczna w rodzinie. Ta sytuacja stresowa w rodzinie sprawiła, że pacjentka, która w zasadzie czuła się całkiem dobrze po tej operacji, miała ogromne nasilenie, na szczęście krótkotrwałe, dolegliwości bólowych, tak? Mimo że jest po operacji. Więc masywnej choroby nie ma, bo ta choroba została usunięta. Ale mimo wszystko nasilenie dolegliwości było. Dieta ma znaczenie. Tak. Dlaczego? Dlatego, że nie odżywiamy się zdrowo, nazwijmy to tak kolokwialnie. I wiemy, że u pacjentek z endometriozą, a szczególnie u pacjentek z endometriozą przewodu pokarmowego, niekiedy bardzo dobry efekt przynosi sama modyfikacja diety, czyli rezygnacja z niektórych produktów, z czerwonego mięsa, rezygnacja z wysoko przetworzonego glutenu. U niektórych pacjentek rezygnacja z produktów nabiałowych, ale to już takiego standardu nie ma. Generalnie, jeżeli pacjentka pyta, no dobrze, to co ja mogę zrobić dietetycznie? My najczęściej zalecamy takie diety typu NOPR, czyli nisko przetworzona, oparta o produkty roślinne. Tak? To nie oznacza, że każdy musi być zaraz weganinem. Ale pada w gabinetach weganizm bardzo często. Tak, natomiast ja się zawsze wzdragam przed takim Jednoznacznie. podziałem czarne-białe. Też jest to gigantyczne wyzwanie, tak? Z dnia na dzień tak zmienić dietę. W poniedziałek na przykład pacjentka mnie zapytała po operacji, czy to oznacza, że ona już nigdy nie będzie mogła zjeść steka. No nie. Chodzi o ogólną dietę jako pewien standard. Codzienność. Dokładnie, ale jeżeli na przykład mamy ochotę na zjedzenie czegoś niezdrowego, to nie oznacza, że jeżeli zjemy 1 czy 2 steki, to choroba się rozbuja. To też tak nie działa. Ale organizm będzie reagował na długotrwałe nieprawidłowości w diecie, tak samo będzie reagował na długotrwałą poprawę jakości tej diety. Tak? A ćwiczenia? Wysiłek fizyczny jest wskazany, tak? Regularne uprawianie sportu. Takim standardem, który mamy w zaleceniach, to 3 godziny w tygodniu, 3 razy po godzinie albo troszkę częściej mniej, ale aktywność fizyczna ma znaczenie, bo ona będzie miała ogólnie na organizm pozytywny wpływ. Tak samo wiadomo, że suplementacja czy witaminy D3, czy kwasów omega-3 wpływa pozytywnie na funkcjonowanie organizmu. Nie zatrzymamy tej choroby, nie sprawimy, że choroba zniknie, ale mam na przykład w obserwacji pacjentki, które mają chorobę jelitową, która im nie zagraża niedrożnością, ale jest zauważalna, niekiedy nawet dość duża. I to są pacjentki, które ja latami obserwuję, u których nie ma postępu choroby, a wszystko, co zrobiły, to zmieniły dietę, zmieniły pracę, czasem zmieniły partnera, ale to tak... No tak, to wszystko ich wina. Tak, akurat na szczęście tutaj nie, ale zmieniły istotnie sposób życia i istotnie zmieniły higienę życia i to spowodowało, że ta choroba stanęła. Ona nie zniknęła, ale stoi, nie daje objawów. Pacjentka normalnie funkcjonuje. Tak? Więc oczywiście w zasadzie bardzo o to nam dużo, chodzi dokładnie. przede wszystkim. Dużo rzeczy można zrobić. I tak jak też powiedzieliśmy, operacja nie jest pierwszym wyborem. Operacja jest 3., 4. kolejnością tak naprawdę, kiedy wyczerpiemy możliwość postępowania zachowawczego, kiedy postępowanie hormonalne nie daje efektu, kiedy zmiana stylu życia, dieta, to wszystko nie przynosi spodziewanego efektu. Wtedy, kiedy pacjentka albo jest zagrożona powikłaniami, utratą funkcji nerki, niedrożnością, dużymi, naprawdę poważnymi rzeczami, albo wtedy, kiedy nie jesteśmy w stanie opanować dolegliwości bólowych, albo w wybranych sytuacjach, i tu szczególnie to podkreślam, bo to nie w każdym przypadku niepłodności musimy operować, to trzeba bardzo dobrze sobie poukładać kolejność, bo czasem jest tak, że operacja może wręcz pogorszyć warunki płodności. Dlaczego? Bo interwencja operacyjna może nam obniżyć rezerwę jajnikową, może spowodować, że będzie trudniej zajść w ciążę w sensie samej biologii jajnika. Więc czasem jest tak, że pacjentki kierujemy najpierw na zabezpieczenie płodności, czyli do kliniki leczenia płodności, żeby wystymulować jajniki, pobrać komórki jajowe, zamrozić zarodki, a potem dopiero operować. A czasami możemy zrobić to od razu, bo wiemy, że ta rezerwa jest na tyle dobra, że pacjentce nie zrobimy krzywdy. Trzeba wszystkie rzeczy tak naprawdę wziąć pod uwagę, wyważyć, tak żeby to postępowanie ostatecznie było dla pacjentki optymalne. To nie jest to, co my chcemy, to jest to, co pacjentka chce i my to mamy zrealizować tak, jak najlepiej potrafimy. Idealna puenta. Kropka.
To bardzo panu dziękuję za rozmowę. Ja bardzo dziękuję za rozmowę, państwu dziękuję za uwagę i oczywiście jeżeli jesteśmy w stanie pomóc, to na pewno tak zrobimy. I mam nadzieję, że państwo też podzielą się z nami swoimi doświadczeniami, swoimi przemyśleniami, może swoimi przejściami chorobowymi w komentarzach pod tym filmem.